Dzisiaj zapraszamy Państwa na spotkanie z Urszulą Kurtiak i Edwardem Lejem, właścicielami istniejącego od 6 lat w Koszalinie wydawnictwa artystycznego. Dzięki wytrwałej pracy i oryginalnym pomysłom zdobyli wiele prestiżowych nagród i uznanie wybitnych artystów. Tego jeszcze nie było. Opowieści o ludziach, którzy odnieśli w Polsce sukces. Myśmy doszli do wniosku, że książki nasze powinny być niezwykłe, powinny konkurować z mass mediami, przecież jest wideo, jest telewizja satelitarna, kablowa, piękne żurnale są, jest zalew po prostu pięknych okładek lakierowanych. I jeszcze jedna książka tego typu to by nie była zauważona. I myśmy wybrali kierunek wprost przeciwny. Jeszcze w Polsce było parę lat temu zacofana poligrafia, jeszcze było dużo typografii, która już na Zachodzie była uważana za coś artystycznego. I myśmy z tej słabości polskiej poligrafii chcieli zrobić siłę. Po prostu zaczęliśmy wydawać książki na ręcznie czerpanym papierze, z ręcznego składu zacerskiego, ręcznie drukowane, ręcznie zszywane i ręcznie oprawiane. Wszystko wykonywane ręcznie. I przy odpowiednim doborze materiału ilustracyjnego, grafik, te książki nasze książki mają duszę. Po prostu poszukujemy duszy poety, duszy autora i ta książka, jak ją czytelnik otwiera, on mówi, to jest właśnie to. Wspomniałbym tylko jedno z pierwszych takich naszych książek. To była Królowa burz wiosennych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która we Florencji właśnie była uznana za najpiękniejszą książkę w 1991 roku i ona jest w jedwabiu naturalnym oprawiona. Pachnie białą lilią, ulubionym kwiatem i cała kolorystyka jej jest związana z ulubionymi kolorami poetki. Pawlikowską, Jasnorzewską wydać na białym papierze, wydrukować offsetem, czarną farbą, to byłoby banalne i nudne, stereotypowe. W związku z tym poszukaliśmy łososiowego papieru, dobraliśmy do tego druk w kolorze śliwkowym i oprawa jest zharmonizowana również kolorystycznie z naturalnego jedwabiu. I to robi wrażenie takiego bardzo bliskiego kontaktu z tym, co nazywamy duszą poety. W książkach, które mają obcinane brzegi, czyli nie z ręcznie czerpanego papieru, pokrywamy te brzegi malowidłami. Oczywiście w tym przypadku, w przypadku tej trylogii, to takie malowidło artysta plastyk wykonuje aż 3 dni. I takie rzeczy poza nami nikt nie robi na świecie, bo jesteśmy w tym względzie jedyni, jak i również tego typu książek i z takim pomysłem też nikt nie wydaje, jeszcze się nie spotkaliśmy, żeby było podobne wydawnictwo i zresztą utwierdzają nas w tym fachowcy z tej dziedziny z różnych krajów. Bardzo często plastycy, artyści zajmują się książką i to na Zachodzie i tworzą coś w rodzaju takich unikatów książek, które są tylko w jednym egzemplarzu, to jest tam bardzo popularne, albo tworzy się książki, przedmioty, książki, które są rzeźbami bardziej niż książką. My mamy w planie również taką książkę, która w tej chwili już jest w druku. Będzie to książka w formie właściwie książka, która nie będzie miała początku ani końca. Książka w formie harmonijki złączonej. To jest jej makieta, ponieważ książka ta to jest właściwie jeden wiersz Jacques'a Préverta, który kończy się zdaniem i wszystko trzeba było zacząć od początku. Jest to wiersz bardzo przewrotny, taki trochę filozoficzno-makabryczny. Będzie to wydrukowane w języku polskim i francuskim. Tak wyglądała książka przez ponad 4000 lat. Myśmy wydali ją w ten sposób, ponieważ jest to utwór Owidiusza i gdyby Owidiusz wydawał o kosmetykach twarzy, o kosmetyce twarzy pań, musiałaby ta książka wyglądać właśnie w ten sposób, czyli mieć formę zwoju, ponieważ forma zwoju panowała w tym czasie. Forma kodeksu, dla przypomnienia dodam, że istnieje tylko 1500 lat. I pierwszych 27 egzemplarzy tych kosmetyków wydaliśmy na prawdziwym papirusie, czyli na tym materiale, który był stosowany w starożytności. Wydaliśmy również reedycję Różowej Magii Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, która jest pomyślana tak, żeby zachować jak najwierniej pierwodruk, ponieważ w pierwodruku
sprzed 70 lat Pawlikowska zamieściła swoje własne ilustracje. I to jest jedna książka ilustrowana przez poetkę, dlatego pomyśleliśmy o jej wydaniu w takiej formie. Ona jest również na czerpanym papierze z ręcznego składu, czyli oznacza to, że czcionki są pojedynczo składane, drukowana ręcznie i pachnie jak też inne nasze książki. Kiedy tu nas odwiedzają czasami wycieczki, pokazujemy różne typy książki. Zaczynamy od zwoju. To był typ książki, który panował przynajmniej w naszej świadomości najdłużej, czyli 4000 lat. Potem typ kodeksu, książki otwieranej z kartkami, 1500 lat. I potem pokazujemy książkę, słownik z klawiaturą, która jest niewielka, zawiera w sobie 4 ogromne tomy słownika angielskiego i jeszcze na dodatek mówi. Jest to współczesne oczywiście urządzenie, które nawiasem mówiąc dzieciom najbardziej się podoba ze wszystkich form książki, ale również książkę w postaci CD-ROMu, który jest zupełną miniaturą i potrafi zawierać w sobie nieskończone ilości wiedzy. I to jest przyszłość książki. Natomiast to prawdopodobnie przejdzie na margines działalności i stanie się, tak jak my to w tej chwili rozumiemy, działalnością artystyczną. Stanie się tym marginesem, w którym będą się wyzwalać artystyczne poszukiwania. Pomysł naszego wydawnictwa, naszej firmy spodobał się bankom w ogóle. Banki chętnie nawet chciały kredytować, ale potem się zdążyły przepisy zmienić i nie można było w końcu zaciągnąć kredytu, ale jednak nam się udało. Znaleźliśmy osobę, firmę, która nam ten kredyt poręczyła. To nie był wielki kredyt, bo niecałe 0,5 miliarda złotych, z tym, że wielki był procent, bo na początku 86 w skali rocznej, więc było to oczywiście bardzo zabójcze, ale poręczyciel chciał nawet, podpisał z nami umowę, że 90% naszej produkcji on będzie sprzedawał, także myśmy wywalczyli tylko 10 dla naszych już klientów, których wcześniej mieliśmy. No i niestety poręczyciel zrezygnował z tej sprzedaży i myśmy znaleźli się, szczerze mówiąc, w takiej sytuacji dość dziwnej, bo umowa jest zerwana, nie mieliśmy z czego spłacać kredytu i nie mieliśmy nawet środków do życia. I jakoś po 3 latach takiej dość wytężonej pracy i przy autentycznym zaciskaniu pasa, doskonalenia poziomu, inteligatorstwa, poziomu artystycznego naszych książek, który udało nam się osiągnąć, pierwszym sukcesem w zasadzie był sukces artystyczny. Oczywiście dużo, bo byliśmy zaproszeni do Chicago na festiwal, mieliśmy wystawę w Nowym Jorku, uczestniczyliśmy w targach w Madrycie, w Genewie, we Florencji, we Frankfurcie, które są najważniejsze, w Brukseli. I ten taki artystyczny sukces był. I dopiero później pojawił się, dopiero w zeszłym roku, jakiś pierwszy taki delikatny, zaznaczył się po prostu już jakiś materialny taki oddech zdobyliśmy, spłaciliśmy właśnie cały kredyt. Dnia zwłoki nawet nie mieliśmy w odsetkach ani w niczym. Udało nam się. Należy próbować pozostawić coś po sobie. Coś, co będzie trwałe. Myślę, że w ten sposób rozumiem cel życia. Żeby być najlepszym, żeby po prostu nie było już nikogo lepszego w swojej branży, w swojej dziedzinie, że to może być też cel, do którego się będzie z przyjemnością dążyło.